Cześć, witajcie. Zapraszam do oglądania kolejnego filmu z serii naprawy ekspresu Krups, w tym przypadku ekspres serii AE89. Po dłuższej eksploatacji ekspresu dochodzi do uszkodzenia złącz czujnika termicznego zaparzacza ekspresu. Wskutek wysokiej temperatury zaparzacza przestają kontaktować styki tego zaparzacza i wtedy nie ma połączenia elektrycznego i ekspres wadliwie pracuje. Ja pokażę Wam, jak to naprawić. Przeważnie taki zespół zaparzacza nadaje się do wymiany, ale spróbujmy to naprawić. Ja pokażę Wam, jak to zrobić. Dość często udaje się taki zespół zaparzacza skutecznie naprawić. Cała sztuka polega na tym, żeby nie przegrzać elementów termicznych, które są umieszczone wewnątrz zaparzacza, to znaczy czujnika termicznego. Przy użyciu wkrętaka Torx T20 przystępuję do demontażu poszczególnych części bloku zaparzającego. W ramach informacji przydatne linki techniczne umieściłem w opisie filmu. Po zdjęciu osłony już widać, że jeden styk się odłączył, w tym miejscu był przylutowany i on już nie kontaktuje, nie przepuszcza sygnału i to jest właśnie jedna z usterek tego typu ekspresu. Nie przejmujcie się, jeżeli macie inny numer ekspresu. Ten blok zaparzający powtarza się w wielu modelach ekspresu Krups. On jest bardzo podobny i przylutowanie oraz naprawa jest również bardzo podobna. Do przylutowania tego złącza należy użyć mocnej lutownicy. Ja użyłem lutownicy o mocy 100 W, ponieważ należy skrócić maksymalnie czas wygrzewania tego elementu, żeby nie uszkodzić wewnętrznej struktury czujnika termicznego. Jeszcze kontrola zerowania miernika i sprawdzam, czy działa ten czujnik termiczny, czy po prostu w tym bloku zaparzającym jeszcze żyje. Wskazówka omomierza wychyla się, czyli czujnik termiczny jest w porządku. Dla pewności sprawdzę jeszcze zakres miernikiem cyfrowym. Powinien mieścić się w granicach od 175 do 185 kΩ. Wartości prawidłowe. Przystępuję teraz do przylutowania styku, który się odłączył. Przed przylutowaniem sprawdźcie położenie styku, tak aby ta gumka, która osłania styki, pasowała idealnie. Oczyszczam miejsce topnikiem i przystępuję do lutowania. Możecie użyć dowolnego typu topnika. Chodzi głównie o to, żeby to połączenie było czyste i żeby cyna trzymała się stabilnie mocno. I teraz uwaga, lutowanie powinno polegać na tym, żeby dobrze rozpuścić cynę i połączyć miejsca lutowania i nie wygrzewać za długo, ponieważ możemy uszkodzić wewnętrzny czujnik termiczny w urządzeniu. Przed lutowaniem najpierw pokrywamy cyną część styku, który się właśnie odłączył. Czynność ta bardzo ułatwi proces lutowania. Wygląda na to, że operacja lutowania udała się. Styk trzyma się mocno i stabilnie. Sprawdzę go jeszcze, czy dobrze trzyma parametry elektryczne i czy przewodzi właściwie prąd. Taki pomiar pozwoli sprawdzić, czy prawidłowo funkcjonuje czujnik termiczny umieszczony w bloku zaparzającym. Aby mieć pewność po lutowaniu, że wszystko jest z tym czujnikiem OK. Po udanym lutowaniu można przystąpić do zamontowania poszczególnych części ekspresu, ale sprawdźmy jeszcze działanie bezpieczników termicznych. To są właśnie te takie rurki, które są umieszczone wyżej niż czujnik. Sprawdźmy, czy przewodzą, czy są kontaktowe elektrycznie.
Przy pomocy omowierza sprawdzę, czy przewodzą prąd te właśnie bezpieczniki termiczne. Oczywiście oporność powinna wahać się na omowierzu w granicach zera. Pomiarów można dokonać na złączu elektrycznym tych właśnie bezpieczników termicznych. Przy pomocy wkrętaka Torx T20 przykręcam osłonę. Sprawdzę na koniec, czy wszystko dobrze kontaktuje elektrycznie. Można powiedzieć, że operacja naprawy elektrycznej udała się z powodzeniem. Blok zaparzający został uratowany przed jego wymianą i powinien dalej ekspres funkcjonować prawidłowo. Na koniec zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Mam nadzieję, że moje filmy mogą się przydać w naprawie różnego rodzaju sprzętu. Na tym kończę mój film i dziękuję za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że pomogłem w naprawie sprzętu. Trzymajcie się, cześć.